Witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy dwa tematy do obgadania. Pierwszy to mój zbiornik z czerwonymi roślinami, a drugi to nawożenie w zbiornikach low-techowych. Wiem, że część z Was czeka na tego typu materiał. Niejednokrotnie w moich filmach wspominałem, że każdy akwarysta mający u siebie zbiorniki roślinne powinien mieć nawozy. Mimo tego, że jest ogólne założenie, że zbiorników na ziemi ogrodowej się nie nawozi. W zbiornikach low-techowych staramy się nie nawozić zbiorników z uwagi na to, że polegamy na mieszkańcach. Staramy się żywić rośliny tym, co powstaje na wskutek przemiany materii, czyli rozpadającymi się szczątkami roślin, tym, co się rozkłada z jedzenia, no i oczywiście odchodami ryb i innych mieszkańców. Mówiąc inaczej, materii organicznej możemy powiedzieć, że jest to ilość gwiazdków, ilość wszystkiego, nawozów na przykład, po prostu w naszej wodzie, w akwarium. I wszystko byłoby idealnie, gdybyśmy mieli całość w pięknym balansie, w idealnej harmonii. Niestety, jak to w życiu bywa, nie zawsze tak jest, nie zawsze się uda nam tą równowagę zachować, dlatego często piszecie do mnie, że czemu u mnie to rośnie, a u Was nie. Pomijając już ten aspekt harmonii, czyli dobrania odpowiedniej ilości pokarmu, zwierząt i wszystkiego, żeby to jakoś odpowiednio było, to jeszcze musimy do tego dobrać odpowiednie rośliny oraz odpowiednie oświetlenie. Wydaje się być to dość skomplikowane, ale w rzeczywistości tak nie jest, bo jeżeli będziemy pamiętali o kilku szczegółach, to na pewno nam to wyjdzie. Staram się to zresztą pokazywać w większości swoich filmów. Co do tych roślin, to w najbliższym czasie będę robił Wam taką ściągę, podpowiedź, z których roślin możecie skorzystać na początku, po to, żeby ta Wasza przygoda z akwarystyką była łatwiejsza, żeby ten start był delikatniejszy. Akwarium, którym dzisiaj się muszę zająć, ono ma pojemność około 30 litrów i tutaj jest wszystko tak z grubej rury. Chciałem walić tych nawozów tam tyle, żeby wszystko było piękne, bujne, ale brakło czasu na tą częstą podmianę wody, no bo w momencie, kiedy zdecydujemy się na to, żeby robić tak duże podmiany, tak duże dawki nawozu dawać, a nie mamy czasu na to, żeby badać te parametry, żeby mieć to pod kontrolą, no bo w jakiś sposób te nawozy trzeba kontrolować. Akurat ja u siebie w tych zbiornikach, jeżeli już zdecyduję się na nawożenie, to nie badam parametrów, no przy tylu zbiornikach brakłoby mi na to czasu, to kontroluję te parametry wody poprzez częste podmiany. W momencie, kiedy daję tak więcej nawozów, no to wtedy zamiast te 20% wody co tydzień, podbijam na przykład 50% wody, albo staram się podmienić 2 razy w tygodniu wodę. Wtedy to, co się zbiera w tej wodzie, nie nazbiera się tego aż tyle, żeby powstawały jakieś glony. Oczywiście we wszystkich moich zbiornikach są glony, ale jest ich na tyle, że one mi nie przeszkadzają. Zerknijmy na zbiornik, troszeczkę go poprzycinam i będę z Wami dyskutował dalej. Też muszę poprzycinać rośliny, mam jedno zamówienie oraz tutaj robię takie nietypowe akwarium. Bardzo ważnym takim aspektem, o którym bardzo często się nie mówi, który jest pomijany, chociaż nie wiem czemu, jest po prostu temperatura. Od niej w dużej mierze zależy tempo rozkładu materii organicznej. W moich zbiornikach, jak niejednokrotnie Wam powtarzam, jest niska temperatura zimą. Latem jest oczywiście troszeczkę wyższa, taka standardowa, jak powinna być w zbiornikach, czyli po te 20 parę stopni, ale zimną, no z uwagi na to, że te zbiorniki, no przy dzisiejszej cenie prądu trochę by to mnie szarpło po kieszeni. Tak więc w tym zbiorniku takim jak na przykład tutaj mam 18 stopni, a w zbiornikach tych malutkich mam nawet po 16 stopni. Te mroźne dni w moich zbiornikach temperatura sięga nawet 16 stopni, zresztą pokazywałem Wam to na jednym z filmów. Dzisiaj obecnie w tym zbiorniku jest to 18 stopni, a w tych małych u góry będzie pewnie około 17-16. No i mówiąc o tej temperaturze, wraca temat samego nawożenia. W momencie, kiedy w zbiornikach jest tak niska temperatura, ten metabolizm zwalnia, bo te pierwiastki tak szybko się nie przetwarzają. Dlatego swoje zbiorniki czasami w tych dniach wspomagam nawozami. Staram się nawozić w jak najmniejszych ilościach, po to, żeby tylko i wyłącznie te rośliny dawały radę, żeby one mogły przetrwać i żeby dość dobrze wyglądały. Ale nie staram się całkowicie zlikwidować niedoborów tych minerałów, których one nie mają. Nie staram się z uwagi na to, że jednak staram się prowadzić te zbiorniki tymi metodami niskoenergetycznymi. Wolę, żeby rośliny również były przestawione na ten cykl taki, na ten wolny metabolizm. Wolę im tego metabolizmu nie podnosić. Z uwagi na to właśnie, że często nie mam czasu na to, żeby zajmować się zbiornikami. Nie mam często czasu na to, żeby tymi
akwariami się zajmować tak, jak to powinno się na co dzień zajmować, jeżeli byśmy mieli jeden zbiornik w domu. A w ten sposób, jak prowadzę zbiorniki, tak jak teraz je prowadzę, to wiem, że mogę je na przykład zostawić na te 2 tygodnie i nic się z nimi nie stanie. Najwięcej to chyba zostawiłem je raz na miesiąc czasu, bez nawozów, bez niczego, tam od czasu do czasu tylko ktoś przyszedł je nakarmić i to było wszystko. No niestety taka praca. Dobra, wróćmy teraz do tego zbiorniczka 30-litrowego, no bo jednak dzisiaj chciałbym go wyciąć, a nie chcę robić osobnego filmu na temat tego akwarium. A właśnie to ten zbiornik zainspirował mnie, żeby pogadać z Wami na temat nawozów, no bo jak wiecie, ten zbiornik nawoży dość mocno. I teraz kiedy co podaję? Podaję makroelementy w niskich ilościach, wtedy kiedy widzę, że liście starsze, te na samym dole rośliny, po prostu zaczynają obumierać. Jak w nich są liście, w tych liściach są dziury, te liście żółkną, a u góry roślina jest dobra, no to wtedy z reguły oznacza to, że w zbiorniku brakuje nam makroelementów. W momencie, kiedy widzę, że roślina wydłuża się bardzo międzywęźla są zwiększone, no to wtedy widzę, że brakuje u rośliny troszeczkę światła. No to wtedy nie daję nawozów, tylko zostawiam tak jak jest, no bo światła akurat nie zwiększam w swoich zbiornikach. Staram się mieć tyle, ile go mam. Nie dodaję w razie konieczności dodatkowych lamp. Następnym aspektem jest podawanie mikroelementów. W momencie, kiedy widzę, że rośliny nie są wybarwione tak, jakbym chciał, no to wtedy podaję troszeczkę mikro. I jeżeli nie pylą szyby, no bo nieraz jest tak, że wydaje mi się, że potrzebne jest te mikro, to zbiornik jednak może się obejść bez niego. I szyby zaczynają pylić. Jak widzę, że szyby pojawia się zielony osad na szybach, bądź też na ozdobach, na dekoracjach, no to w tym momencie przestaję nawozić mikroelementami. Dodatkowo jeszcze czasem nawożę potasem, wtedy kiedy są dziury w liściach, a nie ma innych żadnych takich objawów. Liście są zielone, dolne liście również nie zaczynają obumierać, tylko po prostu pojawiają się dziury w tych liściach, no to wtedy podaję potas. I jeszcze czasami podaję azot w momencie, kiedy widzę, że rośliny nie mają takich kolorów, jakbym chciał mieć. Głównie chodzi mi o zielony kolor, jeżeli rośliny są wyblakłe. Jak są wyblakłe, no to wtedy podaję troszkę azotu i z reguły to poprawia sytuację. No i to tyle. Cała magia na temat nawożenia zbiorników low-techowych. Jestem ciekaw, jakie Wy macie z tym doświadczenie i jak Wy to widzicie. Dajcie znać koniecznie w komentarzach. I jeszcze jest karbo. Karbo czasami podawałem, jak miałem, to podawałem po prostu. No w chwili obecnej mam 16 tych zbiorników, to musiałbym na okrągło kupować te karbo, gdybym chciał je podawać. Podaję w momencie, kiedy widzę, że pojawiają się jakieś glony, no to wtedy wspomogę się tym karbo, no bo karbo w jakimś tam stopniu, co samemu testowałem na kanale, zresztą możecie zobaczyć w filmach, pomaga w zwalczaniu tych glonów. Co prawda, żeby je zwalczyć całkowicie, trzeba mocno przenawozić zbiornik, ale w momencie, kiedy będę starał się go ustabilizować i dodam również troszeczkę chociażby tego karbo, to również w jakimś tam małym stopniu będzie to pomagać w zwalczaniu tych glonów. Dzisiaj się nagadałem. Mam nadzieję, że z sensem. Mam nadzieję, że znajdziecie odpowiedź na swoje pytania. Jeśli nie, zostawcie je w komentarzu. Postaram się Wam na nie odpowiedzieć. Albo tutaj, albo zrobię jakiś film, bo myślę, że tych komentarzy ostatnio się dość sporo kumuluje. Myślę, że forma odpowiadania Wam w filmach będzie bardzo dobrą formą. Pozdrawiam, hej!